auta wytrzymuj, że tak powiem. Siemanko, witam Was z kolejnej wyprawy po górach. Tak, żebym obiecał, wróciliśmy do północnej Irlandii. Dokładnie w te same miejsce. Każdyście widzieli ostatni odcinek. Jak żeście go jeszcze nie widzieli, polecam Wam go obejrzeć. Także wróciliśmy to, bo tak, żebym powiedział w poprzednim odcinku, będziemy tu spać pod namiotem. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądać, bo jak na razie pogoda jest spoko. Jak będzie jutro, to nie wiem. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i nas tu nie zaleje z tym namiotem, bo w sumie to będzie nasza pierwsza noc przespana w górach. Także zostańcie i popatrzcie, jak się skończy nasza przygoda. Teraz Wam pokażę, jakim ostatnio szlakiem szli. Także nasza wycieczka się zaczęła stąd, wzdłuż tego pasma górskiego. Całe te góry my przeszli i ta trasa prowadziła aż do tego muru. Dzisiaj do tego muru przejdziemy przez te schodki, czy jak się to w sumie tam nazywa, i pójdziemy na ta przeze mnie nazwano Barania Góra. Także tak to będzie wyglądać. Dzisiejsza trasa, mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Jak na razie bardzo fajnie. A tak wygląda największa maruda. Dopiero przeszła 500 metrów, a już narzekał, aby przeszła 40 km. Patrz, obejrzyj, ile tu masz baranów. Skakuj na jednego i se jedź do góry. Ty jesteś moim baranem. No. Do takiego biednego barana. No, a ja nie ma biedny. A już nie przesadzaj. No. Nie przesadzaj. Nie mu za wielbłąda robić. Nie, za barana. Masakra. Taka nasza pozycja. Właśnie w tym miejscu doszliśmy. Zaś się, kurczę, chmury zbierają. Przed chwilą troszkę kropiło. Jest ciepło. No jest ciepło, no. A no wiatr jest taki, kurczę, lipny. Ale jakby nie ten wiatr, to byśmy padli. No chyba ty. Ja nie. Ja tam uważam, aby nie było wiatru, to było fajnie. Nie. Jakbyś naprawdę nie musiał na tego barana nosić. Maruda stoi. Nie? Czysty maruda. Nic nie marudzę. Marudzisz. No chodź, bo spowalnisz. Spowalniam ruch. Ja by tam już był 6 razy. Ja już by zlaził na zód. Ja już bym po grillu. Tak. No i no na ciebie muszę non stop czekać. Wcale nie. Nie. Ja muszę zawsze na ciebie. No, na pewno. No, także dochodzimy tu do tego muru i za tym jest te przejście, ta kładka w sumie. No i już w sumie po tym powoli powinniśmy się już spinać na nasz szczyt, który dzisiaj chcemy zdobyć właśnie. Czyli tak zwana moja Barania Góra. Ok, przeszliśmy połowa trasy i Wam powiem, tak tu strasznie wieje, że to jest jakoś porażka. Tak widzicie, za mną jest ten mur, co w poprzednim odcinku był. Trochę się schował za tym murem. W tym miejscu mieliśmy rozłożyć namiot, mieliśmy to zostać na noc, ale że tak strasznie wieje, to niestety musimy plan zmienić, bo to jest straszny wiatr, nie? Jest straszny wiatr. A się u góry i na rywo nie mam, choby, kurczę, nie wiem. Flagą na maszcie. No dokładnie. Tu za tym murem już nie ma źle, ale po tamtej stronie muru to jest jakoś porażka w ogóle. No. Dobra, teraz Wam pokażę, co my chcemy dzisiaj ogarnąć. To jest właśnie moja Barania Góra. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo kurczę, troszkę odeszły tego muru. Właśnie tam chcemy dzisiaj iść, w to miejsce. Zaliczyć ta góra, no i mieliśmy się wrócić właśnie tu, na ten szczyt. Tam mieli namiot rozbić, tam miała być nasza nocka, ale kurczę, licho to widzę, bo jest tak strasznie wiatr, tak mu opowiadają, że trochę mam obawy, że no zwieje razem z tym namiotem. A teraz jest dzień, nie wiadomo, co będzie się w nocy dziać. Dobra, obejrzymy, jak to dalej będzie, ale na razie mamy plan wejść na ta góra. Mam nadzieję, że nam się uda nasz plan. Ale pięknie. Tak, my już w połowie
W połowie drugiej na góra troszkę zaczyna padać. To jest ta góra z tą wieżyczką, tam my byli ostatnio. Miejscowa zarąbisto, ale tak widzicie, strasznie wieje i leje. Ale szczyt musimy osiągnąć, bo inaczej być nie może. Osiągliśmy szczyt. Teraz wam pokażę, jakie tu są przepiękne widoki z tej góry. Bo muszę wam powiedzieć, że totalna bajka. Popatrzcie. No, muszę wam powiedzieć, że tu naprawdę coś pięknego. Opłaciło się tak tu wleźć. Popatrzcie, ile tu skał za mną. Asia się spino. Napotkaliśmy takiego pana, też z Polski, dużo lubi chodzić po górach, także pokazał nam, jak tu wejść na ta góra, bo z boku ten szczyt jest tako stromo ściana i tam by była lipa, a on tu już chodzi 6 lat po tych górach, także całe te góry ma opanowane, także fajnie nam pokazał, z której strony tu wejść. I popatrzcie tu z tej strony. Kurczę, jakie są piękne szczyty. Strasznie dziś wieje, także jak mnie słabo słychać, to sorry za to. Kurczę, strasznie wieje, ale wam powiem, no coś pięknego. Może się tu teraz skitrą ze skałami, gdzie lepiej słychać. Kurczę, masakra jakaś. Najgorzej to będzie zejść, bo wejście to jeszcze pół biedy. Nie no, to zejście. O, doszło do takiego miejsca. W sumie tu też wieje. Wiecie, tu za bardzo nie zmieniło. Ale muszę wam powiedzieć, że ten widok to no jest bajka, po prostu bajka. I popatrzcie, tam co ludzie też mają namioty. Też za murem są skitrani, żeby ich ta fez nie wiała, właśnie od północy tak fez wieje. Także idzie. My się tu dzisiaj też rozbijemy, ale nie na szczycie tej góry, tylko poniżej, bo strasznie wieje i nie wiem, kurczę, czego się tu spodziewać. Ja tak powiedziałem, pierwszy raz pod namioty, także nie będę bohaterem z siebie robił, bo tu ludzie już chodzą po 6-7 lat, także już mają panowane, w których miejscach, kaj, co i jak. Także nie będę głupo walił, ale na pewno tu wrócimy. I może nawet uda się na tej szczycie ty namiot rozłożyć. Zobaczymy. Tak, my już powoli schodzimy. Mam nadzieję, że mnie tu słychać właśnie, bo tak jak powiedziałem wam, na górze strasznie wieje. Tu jest troszkę stromo, zaraz wam pokażę, jak tu wygląda. Nie wiem właśnie, czy na tej kamerze widać, ale może teraz wam pokażę, jak tu teraz wygląda. Tak my byli u góry. Także mój zegarek mi pokazał 885 metrów nad poziomem morza. Czy tak faktycznie jest, nie wiem, skalibrowałem zegarek, zanim weszli tu do góry. Ten pan, co jest z nami właśnie tu, ten Polak, powiedział, że tu jest mniej, nie wiem, może mój zegarek źle pokazuje, nie wiem. Ale wam powiem, że no
bajka. Widoki, bajka. Naprawdę opłaciło się tu wyjść. Jakbyście tu kiedyś byli, naprawdę wam polecam. I no, że trzeba strasznie uważać. Tu już niestety, jak nie macie jakiejś takiej kondycji dobrej, to radziłbym tu nie wchodzić, bo ta góra jest, powiedzmy, troszkę wymagająca. To nie jest taka zwykła ścieżka. A my teraz powoli schodzimy w stronę parkingu i tam się rozłożymy z naszym namiotem. Jeśli wszystko będzie ok, po naszej myśli, zostajemy tu na nocka i jutro wracamy do domu. Tak jest ogólnie plan. Jakoś ciepła herbatka zrobić. Ciepła herbatka zrobić przy namiocie. Bo muszę wam powiedzieć, że my trochę zmarzli. O kurczę. Trochę my zmarzli. Ale nie ma aż tak źle. Tyle, że wieje. Ogólnie jest spoko. Asia tam ogólnie została na górze, powoli schodzi. Nie wiem, czy tam widać. Tam jest ten nasz przewodnik. A ja tu już jest trochę poniżej. Kurczę, i zaś się pogoda psuje. Patrzcie, co się tu robi. Zaciągło się fez. Mam nadzieję, że nas deszcz nie złapie. No bo jak zmokniemy, to będzie trochę lipa. Ogólnie mam ciuchy w aucie na przebranie. Także będzie spoko, ale są fakt do schodzenia na sam dół. Będzie lipa. A czarno się zrobiło. No i za niedługo będzie ciemno. Zostało 2,5 godziny do zejścia do zachodu słońca. Także trzeba się trochę uwijać. My już dochodzimy do naszego parkingu i popatrzcie, jaką się piękna pogoda zrobiła. Jaki wspaniały zachód słońca. Czemu to tak cały czas nie było? No musiało tak fezwie, nawet wiatr ustał. Popatrz, jaki piękny widok na tę górę. Fajnie te słońce genau się odbija na tej górze. Tak, my teraz idziemy do auta, bierzemy nasz namiocik i zaraz będziemy nasz namiocik rozbijać. Fajnie przy tej rzeczce. Także wam powiem, że był plan tam, ale dobrze, że się tam nie rozbijamy, bo tam tak strasznie wieje, że może by było tak, że by musieli tego namiota szukać na dole. Także spoko, dobrze się stało, że tu schodzimy, tu se dzisiaj nasz piknik zrobimy. Ogólnie chcemy się rozbić właśnie tu w tym miejscu, Kaś. Tu jest taka fajna rzeczka. Także możemy się zaraz kąpać. No, a plan jest tu się rozbić. Myślę, że tu jest jakieś miejsce znajdziemy fajne. Tu się Kasia rozbijemy, nie? Co? No, także taki plan jest. Tak, rożna się już poli. Asia rozkłada nasz 3-osobowy domek. Także w tym miejscu się dzisiaj będziemy kamperować. Tu się rozłożymy. Mam nadzieję, że nas tu nie zaleje. Ale ogólnie nie wygląda źle. Na jutro pogoda miała być... no z rana w sumie miało padać trochę, ale w razie czego mamy blisko do auta, także spoko. Możemy się szybko złożyć i uciec. Także nie będzie źle. Także namiocik już stoi. Już się pomału ciemno robi. Kiełbaski się już też pieczą.
No, ale muszę wam powiedzieć, że jest zima. Trochę my zmarzli. I nie wiem, jak będzie w nocy wyglądać, bo na ta chwila za ciepło to nie jest. Może z kuli tego, że my szli rozgrzeci przez te góry i teraz troszkę stanęliśmy i ochudli, ale aż para idzie, także będzie ciekawie w tej nocy. Mam nadzieję, że to będzie mały namiot i będzie dużo cieplej, bo tak to będzie trochę lipa, ale zawsze mogę pić do auta się ogrzeć, także nie będzie źle. No, w górach myślę, że o tej porze to już jest w sumie koniec sierpnia, a niestety w Irlandii w sierpniu to już jest trochę zimno. W ciągu dnia jeszcze było do 20 stopni dochodzi, no ale już w nocy to jest lipa, także z 10-11 stopni teraz ostatnim czasy, także może być ciekawie. Także obejrzymy, mam nadzieję, że nie będzie fej zima. Popatrzcie, kupiłem w Decathlonie taki wielofunkcyjny garnek, bo patelnia. Tu jest pokrywka i 2 kubki i 2 talerzyki w tym były. Także kurczę, spoko i nie był fest drogi. Także zaraz będziemy woda grzać. Zrobimy sobie jakąś herbatka. Mam nadzieję, że się to zapoli. Czym to nie działo? Coś, że chyba zepsuł. Ok, coś nie działo. Ciekawe czemu. Ok, teraz powinno działać. A little longer than a few minutes later. Także zaraz zagotujemy woda i zrobimy sobie herbatkę na rozgrzocie i może jakoś kawa w sumie. Asia się grzeje w aucie, a ja sam kurczę muszę marznąć. To jest trochę nie fair. Siedzi jeszcze, zagląda na mnie. Masakra. A tu się fajnie kiełbaski już pieczą. Już są prawie gotowe. No i woda na herbatka. Teraz zrobię sobie jeszcze jakąś zupkę na rozgrzocie, bo już mi trochę zimno. Namiot jest zamknięty. Także żeby nam ciepełko nie uciekało, że tak powiem. No i obejrzymy. Obejrzymy, jak dzisiejsza noc minie, jak będzie spoko. Także będzie więcej takich wypadów. Obejrzymy, bo już w Irlandii jest coraz to zimniej i niestety nie ma to takie proste. No bo troszkę zimno, jakby nie było. Ale tak powiedziałem, jak nie ma problemu, jak będzie no fest zimno, to wskakujemy do auta. W aucie się wyśpimy, nie będzie tak źle. No i co, tak siedzimy fajnie w namiocie już. Zupka zjeść na rozgrzocie. Asia No sam i siedzi, herbatka. herbatka na rozgrzocie. Jemy. Także mam ten, jak się to nazywa, śpiwór. Jest taki ocieplacz, także myślę, że będzie ok. Jedni tam w górach śpią i przeżyją, a my dopiero. Nie będzie tak źle. Powiem szczerze, nawet tu w środku nie ma ciepło. Inaczej nie ma zima, nie? Nie ma zimno. No nie ma. Tak, że będzie gorzej. Na zewnątrz jak wieje to jest chłodno, ale No, teraz no, nie jest. no nie ma źle. Tak, już fajnie chcę w namiocie teraski. Ja już się opatulił trochę w ten, kurczę, mój ocieplacz. Jak się to nazywa? Śpiwór. No. Książeczka, jeszcze sobie poczytać przed spaniem. Także widzimy się z rana, mam nadzieję, że nie zamarzniemy. Także dobranoc i widzimy się rano.
Tak, obudziliśmy się 4 rano. W ogóle my się nie wyspali. Cały czas tu wieje. Narywa tym namiotem niesamowicie. Powiem szczerze, dobrze my się nie rozbili tam w tych górach, bo tam słychać, że tak wieje, że to jest jakaś porażka. Mnie to jest strasznie zima, nie wiem, a się je ciepło, no, że jest twardo, bo my żadnych materacy nie mamy, ino na karymacie śpimy. Nie wiem. No i zapadła decyzja, żeby zwinąć ten nasz biwak i pakujemy się, jademy do domu, bo powiem szczerze, nie ma takiej opcji, żeby się tu wyspać. Masakra jakoś. Ciężko. I mnie to jest strasznie zimno. Ty masz grubszy śpiwór, no, a ja mam taki cienki i powiem szczerze, mnie jest strasznie zimno. Także pakujemy żagle i widzimy się już u nas z domu. Tak, my już wreszcie w aucie i teraz my sprawdzili temperatura i na dworze jest 11 stopni, także masakra. I teraz my przyszli na ten parking, stało tylko jedno auto, a teraz tam stoją chyba ze 4, także nie wiem, jak te ludzie śpią, czy w tym, czy w tym autach, czy po prostu też w jakichś namiotach, nie mam pojęcia, czy oni w nocy poszli w góry, ale wam powiem szczerze, nie wiem, tu jedni to chyba są hardkorowcy, bo tam tak wieje, że to jest jakaś masakra. I ja się cieszę, że je w aucie, powiem szczerze. Nie wiem, trochę za zimno jak na taki camping. Nie myślałem, że będę musiał uciekać o 4 nad ranem do domu, ale... Nie było zimno, no twardo. No ja, ale tyś miał grubszy śpiwór, no, a ja miał cienki, kurczę. A ja sobie ekstra kupił taki, kurczę, śpiwór godom A, żeby był lekki, bo ja godom pójdę w góry, żeby tego nie taszczyć. No lekki mu było, ale no za ciepło to w nim też nie było, że tak powiem szczerze. Cały noc był zmarznięty, masakra jakoś. Mam nadzieję, że jutro chory nie wyda. No nie jest to takie proste, że tak powiem, przy takiej temperaturze spać w namiocie. Siemanko, witam Was 2 dni później po naszej wyprawie pod namioty. Teraz Wam zrobię małe podsumowanie naszego wyjazdu i czemu my się zebrali w nocy. Nie nagrywałem tego do Was wczoraj, bo niestety ta noc była nieprzespano. Spaliśmy może, nie wiem, z godzina, może półtora, to było maks. I musieliśmy to trochę odespać, bo powiem szczerze, ciężko było. Teraz Wam powiem, czemu zapadła decyzja spakowania się o 4 nad ranem. I powiem szczerze, to nie była decyzja z powodu tego, że było zimno. To znaczy nie było zimno, ale to była moja wina, bo ja sobie po prostu nie wziąłem odpowiedniego śpiwora. Kupiłem sobie w Lidlu, bo był mały i lekki. Stwierdziłem, że jak sobie go wezmę w góry, nie będę musiał taszczyć tych ciężarów i będę mieć lżej. Po prostu on się nie nadaje w góry. Możecie się przespać nim chyba w domu, ale nie w górach. Także to po prostu była moja wina, ale spakowali mi się z powodu tego, że po prostu nie szło tam spać, bo tak wiało, że tak nam narywało tym namiotem, że to w ogóle jakoś porażka. Tak jak opowiadałem w czasie filmu, że to była nasza pierwsza nocka w sumie tak na dziko, że tak powiem, w górach. Jeździliśmy pod namiot, ale w większości to były pola namiotowe, także wiecie, to jest troszkę inaczej. Przede wszystkim jest to niżej, a my byli, dobra, może my nie spali na samej górze, ale no poniżej, ale to i tak było w sumie w górach, dlatego też ten wiatr był dosyć mocny. Troszkę czytałem wczoraj na ten temat, jak tu ogólnie ogarnąć się z tym wszystkim i ponoć dużo ludzi doradza, żeby wyspać się w nocy, no bo niestety to jest namiot i nieważne jaki namiot kupicie, jak będzie wiatr, to i tak będzie szeleścił, będzie wam narywać nim. Najlepiej wziąć, kupić stopery, włożyć do uszów i mieć święty spokój. Jeśli macie dobry śpiwór, to prześpicie bez problemu całą noc, no chyba że będzie taki wiatr, że ten namiot wam z góry zwieje, ale no wiadomo, że chyba nie będzie aż tak źle. Także kto wyczytał i na pewno sobie kupię te stopery, bo i tak tam chcę wrócić i tak, bo powiem wam szczerze, przygoda przepiękna. No, szkoda, że to tak wyszło,
ale po prostu my nie byli do tego przygotowani. I jeszcze ten namiot, który my kupili, my go w ogóle nie rozkładali. Pierwszy raz właśnie na tym polu namiotowym, znaczy na tym miejscu, kam my się rozkładali. No i rozłożyliśmy go. Stwierdziliśmy, że no kurczę, taki namiocik to tam jest bez problemu. A z tyłu było takie okienko, kam my mieli głowy i taki daszek. Ten daszek trzeba było zamknąć, o którym my kurczę nie wiedzieli, on był tak przymknięty. No i stamtąd też nam wiatr wiał, a niestety ten wiatr się obrócił w nocy, z innej strony zaczął wiać. No i niestety tam mi też fez wiało. Asia się ogólnie opatoliła w ten swój śpiwór. No i u niej było ok, a ja, że tym kurczę w tym cienkim śpiworze, a nie się tam za bardzo zapatulić nie szło, to jeszcze mi wiatr wiał po głowie i nie dość, że w sumie tak, że zmorz, to jeszcze po głowie mi wiało. No i no niestety no, trzeba dobierać rzeczy właśnie odpowiednio do tego, a nie po prostu jakieś durnowate rzeczy z Lidla. Teraz mam nauczka. Ten namiot, który my kupili, był z Decathlonu i powiem szczerze, wydałem troszkę więcej, bo na początku myślałem, że sobie kupię jakiś tani, bo nie wiedziałem, jak to w sumie będzie wyglądać i go dom, kurczę, będę tyle kasę wydawał i na koniec jedna nocka prześpimy i co jestem po tym namiotem zrobię. Ogólnie fajna rzecz i tak powiedziałem, na pewno tam wrócimy, ale trzeba się ubezpieczyć troszkę w lepszy namiot i w sumie ten, co my kupili, już nie ma zły, ale problemy tego typu, że jak go złożycie, znaczy jak on jest złożony, to jest taka tarcza okrągła. Jeśli byście go dali na plecy, możecie w sumie dwie opcje, nieść go albo w ręce, bo ogólnie się go inaczej nie da. Jeśli go dopiecie do waszego plecaka, no to macie taką wielką tarczę, jak Kapitan Planeta, ta swoja, co miał. I no jak zawieje, no to gdzie się wchodzi na jakąś górę, to was po prostu zdmuchnie. I to musi być taki namiot specjalny, który jest w rulon i podkłada się pod plecak, a nie żeby to jeszcze taszyć do góry w rękach, no bo tak powiedziałem, na plecach się to nie da. No i pod tym względem ten namiot dużo lipa. Troszkę zacząłem szukać po tej naszej wyprawie, jaki by był odpowiedni namiot właśnie na takie wypady w góry i doszukałem się, że są specjalne namioty 4-sezonowe, które się nadają właśnie i nawet w zimie na takie biwaki i one są właśnie leciutkie, bo mają 3,2 kg. Niestety one nie są mega tanie, ale wam powiem szczerze, jeśli chcecie na takie wypady iść, to lepiej zainwestować, bo przede wszystkim odciążacie swój kręgosłup. Ten nasz namiot waży ponad 5 kg. Wyobraźcie się, namiot plus woda, plus śpiwory i tam inne różne rzeczy, jakieś kuchenki, no chociaż ta kuchenka w sumie nic tam nie waży, bo ona jest aluminiowo, ale wiecie, tu troszkę i na koniec ten plecak waży, ja nie wiem, około 20 kg. Jeszcze idziecie w góry, 20 kg na plecach, no to jest troszkę wyzwanie, że tak powiem. Także zapadła decyzja nad kupnem nowego namiotu, ekstra właśnie na wypady w te góry. To w sumie będzie mój trzeci namiot. Mamy jeszcze jeden taki wielki, który jeszcze mogli widzieć na filmie, chyba było na filmie wypad na klify Moheru. Ten namiot jest fajny, ale typowo na pole namiotowe, na takie wypady on się po prostu nie nadaje, bo jest strasznie ciężki. Jak już dojdzie cały sprzęt, także będziemy planować kolejną wyprawę w góry, już z nowym sprzętem, z nowymi przygodami, które że możecie śledzić właśnie na tym kanale. Mam nadzieję, że będą piękne wschody, jak i zachody słońca. Jeśli by ktoś był chętny do przyłączenia się właśnie na taki wypad w góry, a oglądał mój kanał, dajcie znać w komentarzach, możemy się zgadać właśnie w jakimś miejscu i zrobić razem taki ciekawy wypad. Dajcie znać w komentarzach. W tym odcinku już będzie wszystko. Zasubskrybujcie ten kanał, pomożecie mi w rozwinięciu tego kanału. Łapka w górę, komentujcie. A ja wam życzę miłego weekendu i zapraszam do kolejnego filmu. Pozdro!